Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy jednego z żołnierzy klonów, który nosił charakterystyczne malunki na pancerzu oraz trafił mu się nietypowy numer. Mowa o klonie znanym jako Fives. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. CT275555. Tak brzmiał pełny numer tego żołnierza, od którego wziął się jego przydomek Fives, czyli piątki. W pierwszym roku wojen klonów Fives wraz z CT-00-2010 Droidbait, CT-782 Heavy, CT-1409 Echo i CT-4040 Katap służył w drużynie Domino. Grupa ta należała do dosyć lekkomyślnych i rzadko dogadywała się jako zespół. Ich szkolenie nadzorowali łowcy nagród Brick i L. Les oraz mistrzyni Jedi Shaak-Ti. Kadeci podczas swoich testów musieli współpracować, co niestety szło im dość opornie. Podczas jednego z testów zostali nawet zestrzeleni i oblali egzaminy. Shaak-Ti odrzuciła ich prośbę, aby zostali przeniesieni, gdyż wierzyła, że zespół znajdzie wspólny język. Jedi się nie myliła. Kolejne podejście do egzaminu zakończyło się sukcesem i od tej pory oddział Domino chodził jak w zegarku. No, prawie. Po ukończeniu podstawowego treningu na Kamino, Fives i jego koledzy nowicjusze otrzymali swoje pierwsze zadanie. Przydzielono ich na księżyc Rishi. Tam klony miały za zadanie chronić i obsługiwać stanowisko nasłuchowe Republiki. Dowodzeni przez klona sierżanta O'Ninera, nowicjusze byli jedyną formą obrony podczas próby przejęcia stanowiska nasłuchowego przez separatystów. Stracili niestety CT-4040, czyli Katapa. Potem spotkali osobiście komandora Cody'ego oraz kapitana Rexa. Po odparciu drugiej fali droidów bojowych, Fives i grupa klonów uciekli przez właz konserwacyjny na powierzchnię Księżyca. Heavy pozostał w tyle i zniszczył stację, gdy zdalna detonacja nie powiodła się, skutecznie alarmując Republikę o inwazji, ale i poświęcając swoje życie. Po uratowaniu przez Republikę, Fives i Echo, jedyni ocaleni z drużyny Domino, zostali zaproszeni do dołączenia do 501 Legionu i służby pod dowództwem kapitana Rexa. Później, w czasie wojny, Fives i Echo i reszta 501 powróciła na Kamino, by bronić go przed nadchodzącą inwazją separatystów. Po zakończeniu bitwy, Fives i Echo zostali awansowani przez kapitana Rexa na żołnierzy ARC za rolę, jaką odegrali w obronie ich ojczystego świata. Po awansie Fives i Echo zostali przydzieleni do misji Obi-Wana Kenobiego i Anakina Skywalkera, mając na celu uratowanie mistrza Iwana Piella z cytadeli na Lola Saju. Podczas zaciętej wymiany ognia Fives i Echo próbowali dostać się do wahadłowca. Echo dotarł do rampy, ale w tym samym czasie statek został trafiony i eksplodował. Fives i reszta drużyny nie mieli czasu na szukanie swojego towarzysza i zostali zmuszeni do ucieczki z lotniska. Echo został uznany za zabitego w akcji. Ten jednak przeżył i dostał się w ręce separatystów. Potem Fives brał udział w licznych ważnych misjach, m.in. w bitwie o Umbrarę. Kolejne lata służby wciąż spędzał jako członek 501 Legionu i zacieśnił silne przyjaźnie z różnymi członkami swojego batalionu. Wzięli oni m.in. udział w kampanii wojskowej mającej na celu pokonanie sił separatystów dowodzonych przez admirała Trencha, okupującego stację kosmiczną otaczającą świat Ringo Winda. Tutaj też doszło do odkrycia pierwszych śladów teorii spiskowej dotyczącej obecności mikrochipów w głowach klonów. Tego jednak dowiecie się oglądając serial Wojny Klonów. Niestety, ostatecznie Fives po wielu zawieruchach ginie z rąk Foxa. Nasz bohater spędził swoje ostatnie chwile w ramionach Rexa, przyjaciela do końca. Jednak jego odkrycie spisku z chipami miało ogromne znaczenie dla wielu klonów i ich historii. To dzięki niemu wielu jego przyjaciół było potem jednymi z niewielu klonów w galaktyce odpornych na rozkaz 66, ale to już inna historia. Słów parę o osobowości i uzbrojeniu bohatera. Wpierw jednak ciekawostka. Fives był jedną z zaledwie 3 osób, on sam, kapitan Rex i Echo, które wiedziały o algorytmie strategii walki kapitana Rexa. Był również wiernym bratem dla swoich towarzyszy broni. Uczucie lojalności wobec braci klonów przyćmiewały jego zaangażowanie w sprawy Republiki i wysiłek wojenny. Fives zaprzyjaźnił się i nawiązał bliskie relacje z wieloma innymi członkami 501, w tym z kapitanem Rexem, Tapem, Jessim, Kixem, Hardcase'em i Echo.
Jego bracia byli przez niego zainspirowani do tego stopnia, że wielu z nich, w szczególności Jesse i Hardcase, byli gotowi pójść za nim, nawet jeśli oznaczałoby to nieposłuszeństwo rozkazom. Mieli również pozytywne relacje z Obi-Wanem Kenobim, Asoką Tano i Anakinem Skywalkerem. Fives miał na prawej skroni tatuaż z cyfrą 5 w Aurabeszu, zgodnie z jego pseudonimem i oznaczeniem numeru klonu. Fives był jednym z najlepszych żołnierzy 501. Padał on na bardzo sprytne pomysły podczas niektórych bitew. W czasach, gdy był kadetem, nosił standardową zbroję treningową z zieloną podszewką i używał karabinu blasterowego DC-15. Po ukończeniu szkoły nosił standardową białą zbroję. Po przejściu do 501 Legionu ozdobił swoją zbroję niebieskimi paskami, węgorzem z Rishi spływającym po szczycie hełmu oraz wizerunkiem działa blasterowego Z6 na ramieniu, oddając hołd jego zmarłemu koledze z drużyny. Nadal używał karabinu blasterowego DC-15, nawet gdy był w 501. Kiedy został awansowany na żołnierza ARC, zachował niebieskie oznaczenia i grafikę węgorza na swojej zbroi i zaczął używać bliźniaczych DC-17, tak jak jego przyjaciel Rex, chociaż od czasu do czasu używał też DC-15A. Jeżeli wy też chcielibyście się poczuć jak Fives, to koniecznie zajrzyjcie na profil Dawida pod tytułem Kasprop, czyli człowieka, który tworzy wspaniałe hełmy klonów i nie tylko, na wasze zamówienie. Hełmy są lekkie, wygodne i wytrzymałe oraz wspaniale wykonane. Serio, człowiek ma fach w ręku, zresztą to już mój drugi hełm od tego artysty. Serdecznie polecam i niech moc talentu będzie z Dawidem. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy lubicie odcinki o klonach, a jeżeli tak, to o jakich chcielibyście posłuchać. Wbijajcie na inne moje kanały, ukłony dla patronów i oczywiście niech moc zawsze będzie z wami.